tym filmie omówimy sobie metody sprawnego poruszania się po platformie Delta. Jest często wiele różnych sposobów, w jakie możemy dotrzeć w konkretne miejsca na platformie. Zademonstruję te różne sposoby, tak żeby każdy z Państwa mógł sobie wybrać swój najwygodniejszy sposób i efektywnie i szybko poruszać się po platformie. Wiemy już, że po zalogowaniu się do platformy pokazuje nam się strona nasza startowa, prywatna, tak zwany cockpit, na którym znajdziemy swoje własne kursy. Natomiast w każdej chwili, niezależnie od tego, że jesteśmy zalogowani, możemy wrócić na stronę, która jest widoczna przed logowaniem. Jest ona oznaczona w menu górnym jako strona domowa i jest to strona, która pokazuje nam kategorię wszystkich kursów znajdujących się na platformie Delta. Z dowolnego miejsca na platformie możemy dostać się na swój cockpit na kilka sposobów. Na przykład możemy kliknąć na linku cockpit w menu górnym znajdującym się pod logotypem. Możemy również kliknąć na sam logotyp platformy. Możemy skorzystać z linku znajdującego się w menu nawigacja albo kliknąć na swoje nazwisko w prawym górnym rogu i również tam znajdziemy link do cockpitu. Zauważmy, że oprócz linku do cockpitu to menu zawiera również inne opcje prywatne, takie jak link do naszego profilu, możliwość modyfikowania naszego profilu, lista ocen, przy czym uwaga, są to oceny zebrane ze wszystkich kursów, w których uczestniczymy jako studenci na całej platformie. Więc jeżeli nie uczestniczymy w żadnych kursach jako studenci, to tutaj naszych ocen nie będzie, studenci będą mieli tylko swoje oceny. Mamy tutaj również link do swoich własnych, prywatnych preferencji, do kalendarza, no i możliwość wylogowania się. Natomiast gdybyśmy się znajdowali w jakimś z naszych kursów, przejdźmy więc teraz do cockpitu i wejdźmy do przykładowego kursu, to dodatkowo, dzięki temu, że jesteśmy nauczycielem prowadzącym ten kurs, to menu znajdujące się pod naszym nazwiskiem zawiera również opcję zmiany roli. Czyli możemy chwilowo dzięki tej opcji zmienić swoją rolę w swoim własnym kursie, poniekąd zasymulować bycie studentem i zobaczyć kurs oczami studenta. Nie jest to idealne odwzorowanie, musimy być tego świadomi, jednak w dużym stopniu daje nam to pogląd na to, jak nasz kurs wygląda dla studentów. Wiemy już, że cockpit zawiera linki do wszystkich naszych kursów, do kursów, w których uczestniczymy. Natomiast jest jeszcze kilka innych miejsc, gdzie możemy znaleźć swoje kursy. Mianowicie na liście moich kursów w menu głównym, ale również w menu nawigacyjnym po prawej stronie. Mamy tutaj, jak widać, moje kursy i są wyróżnione tylko dwa wydziały, tylko dwie kategorie kursów, ponieważ ja posiadam kursy tylko w tych dwóch kategoriach na platformie. No i kiedy będę teraz rozwijał kolejne podkategorie, w końcu zobaczę kursy, do których mam dostęp. I tak samo tutaj w kategorii jednostki pozawydziałowe, kiedy wejdę do podkategorii Centrum Edukacji, to znowu widzę swoje kursy, do których mam dostęp w tej podkategorii Centrum e-Edukacji. Z kolei, kiedy wejdziemy do któregoś z tych kursów, to jak widać menu nawigacja dodatkowo zawiera również opcje dotyczące tego konkretnego kursu, w którym się aktualnie znajdujemy, czyli Polskie Góry. Mamy link do uczestników kursu, mamy kilka ogólnych linków do odznak kompetencji i ocen, które są przypisane do tego kursu oraz linki do modułów, które w tym kursie zostały przez nas utworzone i kiedy rozwiniemy te moduły, to widzimy linki do wszystkich aktywności i zasobów, które w poszczególnych modułach umieściliśmy. Poruszając się po naszym kursie, możemy korzystać właśnie z tego menu nawigacja, ale również możemy korzystać bezpośrednio z linków, które się znajdują w modułach tematycznych naszego kursu. Ponadto, kiedy wejdziemy już do któregoś z materiałów lub którejś z aktywności w naszym kursie, zawsze możemy przejść do kolejnej lub poprzedniej aktywności w naszym kursie, klikając
linki na dole strony lub też wybierając odpowiednią aktywność lub zasób z menu Przejdź do. Bardzo przydatnym narzędziem nawigacyjnym jest również pasek, który widzimy pod głównym menu. Pokazuje nam on poniekąd ścieżkę od miejsca, w którym się aktualnie znajdujemy i dzięki temu paskowi możemy wrócić z tego właśnie miejsca do wcześniejszych miejsc na platformie. Czyli w tej chwili znajdujemy się w materiałach do zajęć, które umieszczone są w module Wiedza o górach w kursie Polskie Góry, który jest w podkategorii Centrum e-Edukacji, która z kolei znajduje się w kategorii Jednostki pozawydziałowe. I korzystając z tego menu możemy do dowolnego z tych miejsc wrócić, czyli żeby wrócić na stronę główną naszego kursu, klikamy jego nazwę. I zauważmy, że kiedy teraz wejdziemy na przykład do forum ogłoszeniowego i wejdziemy do opublikowanego tam przez nas ogłoszenia, to ten pasek nawigacyjny pozwala nam wrócić z miejsca bieżącego, czyli z ogłoszenia początek zajęć, do forum ogłoszenia lub też do modułu wstępnego w kursie Polskie Góry, który znajduje się w podkategorii Centrum Edukacji w kategorii Jednostki pozawydziałowe. Zwróćmy uwagę na jeszcze jedno ciekawe narzędzie, które pozwala nam nawigować po platformie, a konkretnie po wybranym kursie. W momencie, kiedy przeglądamy kurs, najczęściej korzystamy z niego w podziale na moduły tematyczne. Ale czasami może się zdarzyć, że będziemy chcieli zobaczyć nie wszystkie aktywności i zasoby znajdujące się w module pierwszym, drugim czy którymś kolejnym, ale będziemy chcieli zobaczyć wszystkie aktywności lub zasoby konkretnego rodzaju znajdujące się w całym naszym kursie. I możemy to zrobić dzięki menu górnemu, gdzie w opcji Ten kurs, oprócz linków do sekcji naszego kursu, do modułów naszego kursu, mamy również linki do listy uczestników, do ocen i do wszystkich rodzajów aktywności i zasobów znajdujących się w naszym kursie, czyli jeśli wybierzemy na przykład testy, to zobaczymy wszystkie testy, które w naszym kursie się znajdują i również widzimy, w których modułach się one znajdują. Warto jeszcze być świadomym tego, że niektóre rodzaje aktywności lub zasobów w kursie mają swoje własne wewnętrzne menu nawigacyjne, dlatego że składają się z wielu stron. Przykładem takich aktywności czy zasobów mogą być książki albo lekcje. Kiedy wejdziemy do książki, zobaczymy na przykład książki Zasady udziału w kursie, to zobaczymy, że ma ona swoje własne wewnętrzne menu nawigacyjne, spis treści po prawej stronie. Czyli jedna książka składa się z wielu stron, pomiędzy którymi możemy przełączać się albo korzystając z tego spisu treści, albo korzystając ze strzałek nawigacyjnych, które widzimy na dole i na górze strony. I na koniec zauważmy jeszcze, że platforma pozwala nam zmniejszyć bałagan na stronie w momencie, kiedy chcemy się skoncentrować na treściach, które tworzymy lub czytamy, poprzez ukrycie bloków bocznych. Czyli kiedy użyjemy tego przycisku znajdującego się w menu górnym, to wtedy znikną nam bloki boczne, które znajdują się po prawej stronie w kursie i będziemy mogli się skoncentrować na tym, co aktualnie czytamy lub co tworzymy.